nie planowaliśmy, ale chyba wpleciemy tutaj jeszcze mały, drobny obrazek z Male, bo mamy kilka godzin w oczekiwaniu na prom na Digurę, więc ruszyliśmy tak zupełnie przed siebie, bez żadnego planu, żeby zobaczyć tą jedną z mniejszych stolic na świecie, jedną z najbardziej zaludnionych stolic na świecie. Ja przypomnę, że Male ma powierzchnię 6 km² i mieszka tutaj chyba, o ile dobrze pamiętam, 400 000 osób. Ciekawe tutaj patenty już widziałem, między innymi rury, które biegną wzdłuż krawężnika i dalej gdzieś tam wchodzą w ziemię. No, będziemy patrzyli, różne smaczki zaraz wam pokażemy. Za moimi plecami ciekawostka, to jest taki mur oporowy, który ufundował rząd Japonii, chcąc pomóc rządowi Malediwów chronić główną centralną wyspę, na której znajduje się stolica Male, ponieważ morze powolutku zabierało piasek i zmniejszało powierzchnię tej wyspy, a ten mur ułożony z takich bardzo solidnych betonowych bloków, znanych pewnie wam w wielu miejscach na świecie, chroni wyspę i teraz raczej długi czas nic tu się nie stanie. Nowy most łączy lotnisko, które znajduje się na wyspie Hulhule, ze stolicą w Male. Alternatywą dla niego wciąż są promy publiczne za $1, bo most jest niezmiennie zatłoczony. W zasadzie zatłoczone jest całe Male i w tej kwestii nie różni się niczym od azjatyckich stolic i większych miast. Podstawą komunikacji są skutery i motocykle, które jak przystało na jednoślady, łatwiej wcisną się w każde wolne miejsce i przeciskają przez korki. W Male możemy zauważyć, że Malediwy, jako dawna kolonia brytyjska, są spadkobiercą lewostronnego ruchu. A to już meczet króla Salmana, dar króla Arabii Saudyjskiej, zaprojektowany i wykonany przez Turków. W środku pomieści 4000 osób. Trochę mi to zaczyna przypominać Hanoi. Korek gigantyczny. Taksówkarz, który nas tutaj kilka dni temu wiózł, mówił właśnie, że jeździ się fatalnie, po prostu nie ma dróg, no bo jak tutaj mogą być drogi? Dzieci poruszają się szybciej niż skutery i te samochody. Zwracajcie tutaj uwagę na ceny nie tylko w Male, ale i na wyspach lokalnych. Robicie jakieś transakcje na Bookingu, bukujecie hotele, czy kupujecie coś w sklepie u operatora telefonii komórkowej, ponieważ bardzo często te ceny podawane są netto, bez podatku. W restauracjach zdecydowanie częściej widzimy w karcie cenę ostateczną już z podatkiem. Ja powiem szczerze, że ten patent bardzo mi się podoba, bo dzięki temu obywatele są świadomi, że pieniądze w budżecie danego kraju nie biorą się z kosmosu, z jakichś magicznych miejsc, ale po prostu jest to ciężko przez nas zarobiona kasa, którą zarządzają wybierani przez nas politycy i zawsze powinniśmy, gdziekolwiek jesteśmy, tego być świadomi. Tak jest na Malediwach, to jest też patent w Stanach Zjednoczonych. Ja to szanuję. Dorotka twierdzi, że to informacja mało potrzebna, bo nikt nie jest tak przyklejony do internetu jak ja. Myślę, że wiele osób w podróży korzysta z internetu, czy to dla zabawy, czy z powodu pracy. W związku z tym powiem wam taką ciekawostkę. Kupiliśmy po przylocie na lotnisku kartę SIM z pakietem 100 giga internetu, ale nie doczytaliśmy, bo było napisane małym drukiem, że w tych 100 giga jest 30 giga takiego normalnego internetu, a 70 na social media. I z tych social mediów właściwie działają głównie Instagram i Facebook. Sporo pracowaliśmy,
zużyliśmy te 30 giga i doładowaliśmy kartę w sieci Ooredoo ponownie w Male, bo w Male przesiadaliśmy się na kolejny prom do Digury, na wyspę Digura. I tak po prostu przekazuję Wam informacje. Karty SIM z pakietem kupimy tylko i wyłącznie na lotnisku, doładowania możemy zrobić w Male i te doładowania już są trochę droższe, bo doładowanie kosztowało nas 25 giga, kosztowało 250 zł. Jeszcze jedno spostrzeżenie, z którego pewnie Dorys mocno się uśmieje. Powiem Wam, myślałem, że w krągłości słowiańskiej twarzy nikt mnie nie przebije, ale gdy przyjechałem tutaj, zobaczyłem lokalsów, to oni mi biją na głowę, Dorys, co? Nie sądzisz? Prawda. No widzicie? Ale że co, że twoje czapki byłyby na nich? Ja nie wiem, czy moje czapki by dobrze leżały na nich, wiesz? Ja mam problem z czapkami, dobrać do takiego wielkiego sagana, ale tutaj są jeszcze większe saganki, nie? To prawda. I się uśmiała, wiedziałem, że jej zrobię dzień. Przyszliśmy na kawkę do Jazz Cafe i powiem Wam taką ciekawostkę kolejną. Bardzo dużo jest wysokich budynków w Male. No przy takiej powierzchni małej ja się naprawdę nie dziwię, bo trzeba wykorzystać każdy metr kwadratowy. I tu jest bardzo dużo takich budynków 7-9 piętrowych. No przed chwilą jak szliśmy, za moimi plecami pewnie też widać. O, pewnie to tutaj to widzicie. Ten budynek policzyłem sobie przed sekundką, on ma 9 pięter. No. A, jeszcze jedna z ciekawostek. Na Malediwach praktycznie nie ma psów. Podobno powodem jest to, że psy uznawane są przez muzułmanów za zwierzęta nieczyste, są za to koty. Lokalny targ w Male, owocowy, ale owoce fajne. Właściwie większość warzyw i owoców, które tu widzicie, pochodzi z importu. Bez tego zewnętrznego wsparcia kraj bazowałby jedynie na rybach, kokosach i bananach. Swoją drogą uwielbiamy te małe banany, które w niczym nie przypominają naszych importowanych. Są od nich smaczniejsze i delikatniejsze. W ostatni dzień przed powrotem do domu wpadliśmy na jeden z takich lokalnych targów, by zabrać do domu przyprawy i owoce, których nie znajdziemy w kraju, jak chociażby niedojrzałą papaję do sałaty, którą nauczyliśmy się robić w Hoi An w Wietnamie. Suszony tuńczyk i inne suszone ryby. Żegnamy się z Male, by w kolejnym odcinku przenieść się na Nilando.